Dzień dobry, nazywam się Maciej Kuczyński. Jestem specjalistą chirurgii plastycznej już od wielu lat. Od kilku lat pracuję w klinice Mandala. Pytacie często w mailach, czy mogę przyjechać i mieć od razu zrobiony zabieg? Nie, dlatego że niezbędna jest konsultacja. Po co jest konsultacja? Nie po to, żeby wyciągnąć od Was kilkaset złotych, tylko po to, żeby była okazja się poznać. Oczywiście mailowo możecie do nas przesłać zdjęcia, możecie nam wysłać swoje uwagi dotyczące zakresu zabiegu, co chcielibyście, żebyśmy tutaj zrobili, ale musimy zobaczyć się osobiście. Poświęcimy na to tyle czasu, ile potrzeba. I tego nie zastąpi konsultacja online, tego nie zastąpi WhatsApp, tego nie zastąpi mail. Dlatego, że musimy stanąć twarzą w twarz. Ja muszę zbadać Ciebie jako pacjenta i zobaczyć, jak wyglądają Twoje tkanki, i w jaki sposób, czego oczekujesz, to też możesz napisać, ale z kolei też w rozmowie wyjdą nam niektóre rzeczy, których po prostu nie przeleje się na papier. Dlatego też ja badając, konfrontując Twoje oczekiwania z tym, co stwierdzam klinicznie, mogę powiedzieć, że według mnie, na podstawie mojego doświadczenia, to nie jest na przykład dobry zabieg. To nie jest tak, bo ktoś sobie może znaleźć dowolny zabieg w internecie, prawda? Zobaczyć, o super, to ja też chcę taki zabieg, bo będę tak świetnie wyglądał jak ta osoba na zdjęciu, która no niekoniecznie tak w rzeczywistości wygląda, bo czasem może to być dzieło Photoshopu. Dlatego też potrzeba nam jest takiego osobistego kontaktu. Jest to wymóg też po prostu międzynarodowych przepisów, które zakładają, że pacjent musi po takiej konsultacji poukładać sobie wszystko w głowie. To się nazywa czas na ochłonięcie, cooling off period, to tak dokładnie ujęte w przepisach europejskich. I to jest bardzo słuszne, bo czasem w przypływie impulsu myślisz, mam zły dzień, jakbym sobie poprawiła biust, czy poprawił nos, czy zrobił cokolwiek tam innego, to moje życie będzie inne. A następnego dnia budzę się w lepszym nastroju. Nie, co to było? Nie, to absolutnie nie wchodzi w rachubę. Dlatego to też musi być świadoma decyzja. A świadoma decyzja wiąże się z głębokim przemyśleniem, ale na podstawie rozmowy z kimś, kto potrafi dokładnie opowiedzieć o tym, czyli specjalistą chirurgii plastycznej, który na podstawie swojej wiedzy, doświadczenia, a przede wszystkim też badania bezpośredniego ciała, Twojego ciała i rozmowy, może określić, co możemy osiągnąć, czego nie powinniśmy robić, jakie ryzyko się z tym wiąże, w jaki sposób to będzie się goiło. I dlatego konsultacja jest absolutnie niezbędnym elementem procesu leczenia. Proces leczenia to nie jest tylko sam zabieg. Sam zabieg to jest jeden z elementów leczenia. Bo jeżeli mówimy o całym procesie leczenia, to składa się przede wszystkim z konsultacji, na której dochodzi lub nie do kwalifikacji do zabiegu, czyli określenia, jaki zabieg będzie wykonywany, wytłumaczenia wszelkich możliwych komplikacji, procesu rekonwalescencji, różnych aspektów tego procesu, no i przede wszystkim też pacjent musi zadać wszystkie nurtujące go pytania w tej kwestii. I to nie musi być jedno spotkanie, to może być więcej spotkań, bo to nie zakładamy, że jedno spotkanie i tyle. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, jeżeli ktoś musi przespać się wiele razy z tą decyzją, to zabieg może nawet wiele lat po pierwotnej konsultacji nastąpić. I to wtedy ci pacjenci to podejmują już wtedy bardzo dojrzałe decyzje. Także minimum pomiędzy konsultacją pierwotną a zabiegiem powinno wynosić przy dużych zabiegach 2 tygodnie.
Dlatego jeżeli na przykład ktoś nam mówi, będę 2 tygodnie, bo mieszkam w Stanach, czy w Kanadzie, czy w Australii, no to i chcę załatwić od razu konsultację i zabieg i rekonwalescencję, nie da się. Dlatego, że to wystarczy na, powiedzmy, drobny zabieg, ale nie na przykład na plastykę brzucha, nie na jakiś złożony zabieg w wielu regionach ciała, po prostu nie. Dlatego dla naszego wspólnego, przede wszystkim dla Twojego bezpieczeństwa, odmawiamy. Przynajmniej ja odmawiam wykonywania zabiegu, jeżeli wiem, że mam taki krótki limit czasowy, jeżeli po prostu pacjent przychodzi i chce mieć od razu duży zabieg wykonany praktycznie tuż po konsultacji. Kolejnym etapem leczenia, bo mamy konsultacje lub więcej konsultacji, czyli w których następuje kwalifikacja do zabiegu, jest sam zabieg, czyli ta operacja, prawda? To jest ta kulminacja, prawda, tego procesu, a potem bardzo ważnym elementem tego całego procesu leczenia jest nadzór lekarza nad rekonwalescencją. Żeby to można było skutecznie robić, no to musimy sobie zabezpieczyć pewien czas, kiedy pacjent będzie w pobliżu kliniki. Im większy zabieg, tym tych dni powinno być więcej. To nie jest tak, że następnego dnia wsiadam w samolot i gdzieś wylatuję, a miałem dzisiaj zabieg plastyki brzucha i powiększenia piersi na przykład. Także to jest bardzo zły pomysł i po prostu zdecydowanie nie, bo to ryzyko jest potworne. Ja już nie mówię o wszelkich możliwych komplikacjach, ale potem, jeżeli jedziesz gdzieś do innego kraju, to pamiętaj, że jesteś zdana wtedy zdany tak naprawdę na własną służbę zdrowia, która może być lepsza, gorsza, ale też nie będą zachwyceni, że gdzieś za granicą byłeś zoperowany, a teraz muszą po tym sprzątać. Także licz się z tym, że albo zapłacisz dużo pieniędzy w prywatnych gabinetach, albo też po prostu będziesz niechętnie traktowany w tych takich uspołecznionych czy publicznych. Także to samo działa w drugą stronę. Jeżeli na przykład jedziesz do innego kraju, bo wydaje ci się, że tam zrobią taniej zabieg, to nie dziw się, że nie witamy cię tu z otwartymi rękami i będziemy leczyć bezpłatnie cudze komplikacje. Także my sprzątamy po sobie i nadzorujemy, żeby nie dochodziło do komplikacji. Ale jeżeli dojdzie, bo każdego to może spotkać, bo statystyka jest nieubłagana, to po prostu jeżeli mamy dobry kontakt, jesteśmy w zasięgu możliwości dojazdu, możemy dobrze w jakiś sposób współpracujemy, to wtedy nawet jeżeli pojawią się komplikacje, możemy z tego wyjść obronną ręką i finalnie będziesz zadowolony z wyniku naszej współpracy.